Państwu. Ja nazywam się Jarosław Sen i chciałbym Państwu przedstawić troszkę w innej formule niż poprzedni referat innowacje, które dotyczą Politechniki Rzeszowskiej. Oczywiście będą to innowacje wybrane wedle pewnych kluczy i przeselekcjonowane. Natomiast chciałbym tu pokazać szersze spektrum zagadnień, nie wchodząc głęboko w poszczególne z nich, a zatem raczej te kierunki wybrane, które rozwijamy i które uważam za istotne czy warte pokazania przy tego typu konferencji. Jak zostałem przedstawiony, nazywam się Jarosław Sęk, jestem prorektorem Politechniki do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem, a moim wydziałem macierzystym jest wydział, który dawniej nazywał się Wydziałem Mechanicznym, a obecnie jest to Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. I przechodząc już płynnie do tego, co chciałem pokazać, akurat to pytanie, które pan rektor Czerwiński tutaj przed chwileczką postawił, dotyczyło sztucznej inteligencji. Tak zupełnie przypadkowo się składa, że od pewnych aplikacji tej sztucznej inteligencji chciałbym tutaj zacząć. I ta sztuczna inteligencja w tych badaniach, które realizujemy, obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej analizy danych, a to z kolei wykorzystywane jest do nadzoru nad wieloma procesami w czasie rzeczywistym, bez zwłoki czasowej. Jeden jest z kluczowych elementów czegoś, co nazwiemy czwartą rewolucją przemysłową, czy po prostu cyfryzacją produkcji. Jest to wspomaganie procesów decyzyjnych i predykcja w zakresie utrzymania ruchu. I tu jest taki przykład, można by powiedzieć, pewnego systemu, który rozwijamy, który zaprojektowaliśmy, a dotyczy on kwestii nadzoru obróbki ubytkowej w przemyśle lotniczym. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż elementy, które tam są obrabiane, charakteryzują się już bardzo dużą wartością, a niektóre operacje potrafią trwać i ponad 30 godzin. W związku z tym jakakolwiek usterka, która jest już identyfikowana na rzeczywistym obiekcie, powoduje straty rzędu dziesiątek tysięcy dolarów, bo tak to właściciele liczą. Stąd właśnie konieczność rozwijania opartych na sztucznej inteligencji i przetwarzaniu dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym systemów nadzoru nad procesami obróbkowymi. Jest to jeden z kierunków tychże badań, który jest bardzo, bardzo pożądany przez naszych partnerów przemysłowych. Napotykamy tu oczywiście różne problemy, bo niełatwo te systemy nauczyć i też trudna jest pewna transmisja tego, co w warunkach laboratoryjnych powstanie w warunki przemysłowe, które pod wieloma względami są mniej sterylne, ale te prace realizujemy i rozwiązania określone testujemy. Ale również analiza danych w innym aspekcie, w aspekcie takim medycznym, wykorzystuje tutaj też te algorytmy. I tu jest taki właśnie przykład wczesnego wykrywania retinopatii cukrzycowej, czy generalnie patrząc szerzej analizy obrazów, właśnie przy badaniu wzroku inny obraz daje oko zdrowe, inny obraz daje oko chore. To oczywiście również odbywa się za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, które wcześniej muszą być nauczone i bardzo dobrze się w tego typu zastosowaniach sprawują. Ale ta sztuczna inteligencja w naszych aktywnościach to też takie bardziej użyteczne w kierunku dnia codziennego rozwiązania. I tak na przykład nasi naukowcy z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki opracowali system, który wspomaga komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznej, a zatem jest to osoba, która charakteryzuje się tą niepełnosprawnością, że nie słyszy, jest obserwowana przez kamerę, posługuje się językiem migowym, a z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ten tekst, który ona pokazuje, zostaje wyświetlany na ekranie urzędnika i taka pilotażowa instalacja znajduje się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa, jest oczywiście opatentowana. Zatem nie taka ta może technika przez duże i poważne procesy przemysłowe, a właśnie sprawy związane z ułatwianiem dnia codziennego. Tu
podobny przykład, taka aplikacja komputerowa, która zastępuje fizyczną mysz komputerową, jest obsługiwana za pomocą mrugnięć, a zatem znowu wyjście tych algorytmów sztucznej inteligencji naprzeciw tym, którzy w jakiś sposób są przez ten los poszkodowani, i to również bazuje na algorytmach sztucznej inteligencji. Czy jeszcze inny przykład przetwarzania zbiorów danych w przypadku właśnie optymalizowania działań związanych z informatycznymi operacjami podczas eksploatacji systemu mainframe. To oczywiście znowu wsparcie algorytmów sztucznej inteligencji i to dotyczy właśnie kwestii związanych z operacjami bankowymi i podniesieniem tutaj ich efektywności. Czy też wydawałoby się, że nieco inny obszar dotyczy kwestii oceny skuteczności terapii uzdrowiskowych, terapii kosmetykami. Też takie badania pilotażowe w jednym z podkarpackich uzdrowisk realizujemy, czy są realizowane, i to jest właśnie kwestia również analizy dużych zbiorów danych w tych aspektach. To takie wybrane pakiety aktywności z obszaru zastosowania sztucznej inteligencji to jest coś, z czym się będziemy w najbliższych latach zdecydowanie coraz silniej mierzyć. ChatGPT i tym podobne rozwiązania jeszcze bardziej upowszechnią algorytmy sztucznej inteligencji, ale te przykłady, które tutaj z tego zakresu wybrałem, tak dosyć kompleksowo, realizowane na różnych wydziałach naszej uczelni, wskazują właśnie na pewną wieloaspektowość zastosowania tych algorytmów, poczynając od spraw technicznych, poprzez medyczne, aż do kwestii pewnej poprawy naszego funkcjonowania w tak zwanym dniu codziennym. Bardzo ważnym elementem współczesnej naszej rzeczywistości jest kwestia wytwarzania energii, a w szczególności takiego wytwarzania energii, żeby to wytwarzanie energii było niskoemisyjne. I również prowadzimy w tym zakresie prace, które można nazwać innowacyjnymi. Uczelnia nasza jest jednym z założycieli, a ja osobiście mam przyjemność być przewodniczącym Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa, gdzie organizujemy się, można by powiedzieć, lokalnie, ale wypuszczając bardzo duże linki dotyczące współpracy. Tu z moim szanownym kolegą z Lublina nawet żeśmy przed konferencją na ten temat rozmawiali, jak tę współpracę w tym zakresie właśnie poszerzyć, więc mamy pewne koncepcje, pewne idee budowy wodorociągów łączących 3 elektrociepłownie. Mamy prototyp autobusu wodorowego, mamy pewną ideę, jak to w pewnej długofalowej perspektywie spowodować, żeby ten region stał się mniej emisyjny, wykorzystując właśnie wodór jako paliwo. Dlaczego wodór? No, wodór jest świetnym nośnikiem energii. W jednostce jego objętości jest kilkakrotnie więcej energii niż w paliwach kopalnych, a dodatkowo w tlenie spala się do wody, nie emitując dwutlenku węgla. Jeżeli jest spalany w powietrzu, jest problem dalej tlenków azotu, no ale to oczywiście są dalsze kwestie, które gdzieś będą rozwiązywane, które będą musiały być rozwiązane. Ale my jako uczelnia aktywnie uczestniczymy w tych pracach. Tworzymy laboratorium wodorowe, które będzie ukierunkowane przede wszystkim na procesy spalania wodoru z przeznaczeniem dla silników turbinowych w statkach powietrznych, ale również jest to możliwe do zastosowania w turbinach energetycznych i takie prace związane z współspalaniem już wodoru z gazem ziemnym w rzeczywistych turbinach energetycznych w realnym obiekcie, jakim jest elektrociepłownia, właśnie tu w Nowej Sarzynie, kilkadziesiąt kilometrów od Rzeszowa, w pierwszym kwartale roku 2024 zamierzamy podjąć. Mamy już takie własne konstrukcje, jak wodoszybowiec ASH2, który jest napędzany właśnie z wykorzystaniem takiego ogniwa wodorowego. Natomiast aktualnie wchodzimy również w konturze konsorcjum pod, że to tak określę, skrzydłami Airbusa, gdzie właśnie już będziemy uczestniczyli w pracach nad opracowaniem ogniwa zasilającego silnik
samolotowy, silnik statku powietrznego o mocy megawatowej, tak jest to sformułowane w projekcie. To jest kierunek naszych badań, w który intensywnie wchodzimy, ale patrzymy również pod innymi względami na wytwarzanie energii. Uczestniczymy w takim projekcie, który ma taki akronim SPCDM, czyli sprężarkowa pompa ciepła dużej mocy 5 MW, gdzie głównym naszym zadaniem jest zaprojektowanie sprężarki do tej naszej jako uczelni, do tejże właśnie pompy. Jest to kwestia wykorzystania z kolei energii geotermalnej do wytwarzania energii cieplnej czy energii elektrycznej. Takie zasoby energii geotermalnej znajdują się w naszym kraju i tego typu rozwiązania będą umożliwiały ich efektywniejsze wykorzystanie. Teraz czekamy z pewną niecierpliwością na efekty, na wyniki naszych obliczeń, gdyż wedle naszego projektu zaprojektowana sprężarka jest aktualnie przez naszego partnera, jakim jest Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZL Dębica, składana. Jest to duży komponent, Szanowni Państwo, 5 MW mocy. Sami jesteśmy ciekawi, na ile potwierdzą się nasze pionierskie, można by powiedzieć, prace, bo oczywiście takie urządzenia funkcjonują na świecie, niemniej jednak jest to jedna z technologii, która jest bardzo mocno przez tych, którzy ją posiadają, chroniona i tu niejako usiłujemy wejść do tej pierwszej ligi tych, którzy będą takie rozwiązania potrafili wykonać i potrafili je wprowadzić do praktyki. Sprężarka jest dwustopniowa. Tutaj pierwsze przybliżenie, czyli jakby była sprężarka jednostopniowa, wchodzilibyśmy tu w przepływy naddźwiękowe, no troszeczkę musimy zdobyć doświadczeń, żeby może w kolejnym kroku już wejść faktycznie w sprężarki jednostopniowe, no bo tak to robią ci liderzy, to ewidentnie wskazuje na to, że mają do czynienia z przepływami ponaddźwiękowymi, co zdecydowanie komplikuje wszystkie aktywności z tym związane. Kolejna kwestia, jaką też mocno zajmujemy się i z której mamy praktyczną implementację, może nie brzmi tak specjalnie innowacyjnie i nowocześnie, kwestia robotyzacji, ale mamy tu wiele kwestii i zagadnień, które wdrażamy, właśnie eliminując obróbkę ręczną w przemyśle lotniczym. Wydawałoby się to takie jakieś bardzo dziwne złożenie sytuacji. Przemysł lotniczy, nowoczesny, innowacyjny i obróbka ręczna. No nie mogę za wielu szczegółów tutaj generalnie pokazać, to chronione jest patentami, tudzież tajemnicą biznesową, natomiast jest wiele operacji właśnie zatępiania ostrych krawędzi, które realizowane są ręcznie, są niepowtarzalne i liczne kłopoty powodują i mamy wdrożenia związane właśnie z robotyzacją, że robot prowadzi narzędzie, oczywiście czujniki kontroli siły, czujniki, które znowu wsparte systemami wizyjnymi zbierają, analizują dane, muszą w czasie rzeczywistym reagować, a to wszystko przy redukcji złożonych systemów technicznych, jakimi są współczesne turbinowe silniki lotnicze. I jak popatrzymy znowu na inny aspekt naszej działalności, który określilibyśmy właśnie jako nowe materiały, wyroby i technologie, to chciałbym zwrócić uwagę właśnie na pokrewne troszkę zagadnienia, jak tutaj mój szanowny przedmówca przedstawiał, mianowicie technologie inżynierii powierzchni rozwijane w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego, a zatem nanoszenie powłok metodami tutaj EBPVD, PSPVD, to wszystko na elementy obiektów lotniczych. Tu widzicie Państwo taką powłokową barierę cieplną. To właśnie umożliwia podniesienie temperatury procesów w turbinowym silniku lotniczym. Dzięki temu proces jest efektywny z punktu widzenia fizycznego, emituje się mniej spalin, ale widzimy tutaj bazę w postaci tak nadstopu niklu i temperatura spalin jest na tyle duża, że na dobrą sprawę praktycznie stopiłaby ten materiał podstawowy, który musi być materiałem metalicznym, bo przynosi obciążenia. I taka właśnie kolumnowa, powłokowa bariera cieplna jest właśnie takim termicznym izolatorem TBC, Thermal Barrier Coatings,
i one, te półwokowe bariery cieplne wytwarzamy, tworzymy nowe rozwiązania. Jak mówimy o turbinowych silnikach lotniczych spalających wodór, to niestety zakładamy, że tam temperatura spalania będzie około 200 stopni jeszcze wyższa niż mamy to przy klasycznym paliwie lotniczym, a to z kolei będzie powodowało konieczność wytworzenia nowych powłok tutaj zabezpieczających przed tym ciepłem i to jest bardzo, myślę, interesujący obszar badań, który no właśnie otwieramy. To laboratorium wodorowe, o którym wspominałem przed chwilą, właśnie temu ma służyć. Posiadamy również bardzo ciekawe technologie produkcji łopatek monokrystalicznych. Potrafimy to zrobić na uczelni, tą technologię opanowaliśmy, czy też łopatek o strukturze kierunkowej. One charakteryzują się lepszymi właściwościami związanymi z wytrzymałością w odniesieniu do klasycznej mikrostruktury polikrystalicznej, gdzie tych ziarn mamy pewną znaczącą liczbę. To tylko bardzo krótko zarysowany obszar prac z obszaru inżynierii materiałowej na naszej uczelni, sprzęgniętej bardzo mocno z nowoczesnym przemysłem, wyposażonej w nowoczesną, w zasadzie o parametrach produkcyjnych, aparaturę. Chciałbym również zwrócić uwagę na kolejną aktywność, tu bardzo schematycznie pokazaną, bo jest to wysokiej tajemnicy praca. Związane to jest z uszczelnieniami przedziałów łożyskowych silników lotniczych. Postawiliśmy takie stanowisko, gdzie właśnie badamy te uszczelnienia w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, to znaczy układy powietrzny, olejowy, tudzież przeniesienia napędu, tworzą w tej schematycznie zarysowanej bańce takie warunki, jakie napotyka to uszczelnienie w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Jest to potężne stanowisko, to tylko może tyle powiem, że ta żeliwna płyta, którą tu schematycznie zaznaczyliśmy, waży 8 ton, przed obróbką ważyła 11. Obroty maksymalne to jest 30 000 obrotów na minutę tego wału, bo wał turbiny lotniczej obraca się właśnie z takimi prędkościami. I mamy tutaj faktycznie unikalne stanowisko do badań tych uszczelnień. Przeprowadziliśmy z firmą Pratt & Whitney ponad 4000 godzin testów. Nazwano nas w korporacji mistrzami świata w badaniu uszczelnień, a był to jeden z dużych problemów, które spotykały silniki w eksploatacji. Udało się te problemy rozwiązać i teraz dostaliśmy kolejne wyzwania, bo przede wszystkim chodziło tu o uszczelnienia związane z cieczami, z olejami. Teraz mamy kolejne zadanie, uszczelnienia, które będą dotyczyły powietrza. To jest wyższa jeszcze szkoła jazdy, no ale sami powiedzieli, komuż my takie zadanie mamy powierzyć, jak właśnie nie tym, których nazwaliśmy tutaj mistrzami świata. Ale nie tylko przemysł lotniczy jest w obrębie naszych zainteresowań. W pewnym zestawieniu z aktywnością wodorową mamy taką dosyć innowacyjną firmę blisko Rzeszowa, ona nazywa się ML System i ona wytwarza panele fotowoltaiczne i też ma własny elektrolizer produkujący wodór właśnie z wykorzystaniem energii słonecznej. Jest to tak zwany zielony wodór i prowadzimy również szeroko dosyć zakrojone badania, nawet kolejny wniosek projektowy ostatnio złożyliśmy 2 dni temu, dotyczący kwestii zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych. Oparte jest to na takich złożonych strukturach materiałowych. No i te prace też, myślę, idą w kierunku tego szeroko rozumianego zazielenienia naszej aktywności. To poprawia efektywność instalacji fotowoltaicznych, jak również nasi koledzy z Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej właśnie pracują nad takimi dwuwymiarowymi materiałami z myślą o różnych innowacyjnych zastosowaniach. Są to takie prace już o charakterze, można by powiedzieć, podstawowym, identyfikującym zjawiska, które gdzieś tam w tych mikrostrukturach się dzieją i z tego potem powstają te rozwiązania, które gdzieś w większej skali mogą w takich panelach fotowoltaicznych dawać większą efektywność, no bo póki co 1 hektar to 1 megawatt, ta gęstość mocy i sposób jej przetwarzania,
utrudniają szerokie rozpowszechnienie tej zielonej, w cudzysłowie oczywiście, technologii. Również na Wydziale Chemicznym dzieją się ciekawe rzeczy z wykorzystaniem zaawansowanej techniki chromatografii cieczowej. Są to kwestie związane z produkcją lekarstw, z produkcją, szanowni państwo, również kwestii związanych z nawozami, kwestie związane z projektowaniem systemów technologicznych z odzyskiem ciepła, jak również sieci wodorowych. Zatem są to też różnego rodzaju aspekty związane z takimi badaniami o charakterze troszkę podstawowe, a przede wszystkim są to kwestie wyodrębniania farmakologicznie aktywnych substancji z surowców roślinnych oraz zwierzęcych, czyli jest to taki troszkę też odwrót do tych lekarstw, które nazwiemy takimi klasycznymi, syntetycznymi, w kierunku właśnie tych, które mają mniej skutków ubocznych i charakteryzują się w związku z tym taką lepszą efektywnością terapii. Spora tutaj działka badawcza, prace nad markerami chorób nowotworowych, bardzo ciekawe i wydaje się też społecznie istotne aktywności wpływające na jakość życia, która jest jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego. Prowadzimy też prace związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. Mamy bardzo nowoczesne laboratoria, współczesne systemy techniczne składają się z wielu współpracujących układów, które w wielu wypadkach mogą sobie w sposób, w cudzysłowie, taki niewidzialny poprzez oddziaływania elektromagnetyczne szkodzić. W związku z tym ocena kompatybilności elektromagnetycznej w lotnictwie, w technikach militarnych to jeden z kluczowych aspektów poprawności funkcjonowania. Bardzo zaawansowaną mamy w tym zakresie aparaturę, jak również doświadczenie zespołu, to z kolei Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, i rozliczne prace tutaj, często właśnie o takim charakterze użytkowym, są tutaj prowadzone, jak również technologie związane z radiową identyfikacją obiektów, RFID czy RFID z języka angielskiego, więc to są kwestie również bardzo istotne we współczesnych zastosowaniach przemysłowych i nie tylko. Będziecie mieli jeszcze Państwo okazję też wysłuchać wystąpienia na tej konferencji naszych kolegów z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, ale chciałem tutaj na przykład zwrócić uwagę na innowacyjny most kompozytowy, który też został przez nich zaprojektowany i który gdzieś tam pod Rzeszowem sobie funkcjonuje, gdzie określone też zbierane są doświadczenia. Nie chciałbym tutaj specjalnie tych kwestii rozwijać, będą szczegółowe referaty z naszej strony na ten temat, czy na przykład pewien innowacyjny system wzmacniania konstrukcji betonowych określonymi naprężonymi elementami. Jest to kilka tutaj takich przykładów i też nasi pracownicy z Katedry Dróg i Mostów wspomnianego wydziału są bardzo aktywni właśnie w tego typu zagadnieniach. I szanowni Państwo, czasy mamy niespokojne, mamy konflikt zbrojny za granicą, mamy również projekty, zlecenia przemysłowe o charakterze obronnym, pewne elementy związane właśnie z armatochałbicą Krab, o której z okazji niezbyt, myślę, generalnie dla ludzkości chlubnej, z okazji toczącej się wojny słychać. Pewne prace prowadziliśmy tutaj nad jej elementami, żeby były skuteczne i efektywniejsze. Pewne elementy związane z kołowym transporterem opancerzonym Rosomak były również przez nas badane i w określony sposób doskonalone. A na stanowisku, o którym Państwu mówiłem, do badania uszczelnień są między innymi prowadzone badania nad uszczelnieniami, które stosowane są w silniku
napędzający najnowszy myśliwiec F-35. Kiedyś, jak myśmy to gdzieś napisali w ewaluacyjnej ankiecie i potem gdzieś to wypłynęło, to gdzieś z firmy tejże miano do nas pretensje, czego my takie rzeczy piszemy, skąd my to wiemy, że to tak jest. Ja mówimy to z waszej strony internetowej, żeśmy wzięli. Trochę się sami gdzieś tam po głowie połapali, no więc jak to było na stronie internetowej, mogę o tym powiedzieć. No ale to, że się bada i produkuje w Rzeszowskim Prawie wybitne elementy do silnika napędzającego myśliwiec F-35, no to myślę, że żadną tajemnicą nie jest. Prowadzimy również badania związane w zakresie obronności z pewnymi układami sterowania, które będą poprawiały bezpieczeństwo, jak również wykonujemy różne kompozyty, które będą wzmagały czy będą poprawiały ochronę różnych pojazdów o charakterze wojskowym. Oczywiście kompozyt to zmniejszenie masy, więc to jest określona korzyść manewrowności, mobilności. To oczywiście takie też ciekawe prace gdzieś, myślę, w tym zakresie są realizowane i widzimy tutaj właśnie przykładowe kompozyty, które są właśnie poddawane takim udarowym, symulującym właśnie uderzenie pocisku próbą. No i na takie pewnie podsumowanie, już niby dziękując za uwagę, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na pewne ciekawe miejsca. Jest to nasz akademicki ośrodek szybowcowy w Bezmiechowej na pograniczu Gór Słonnych i Bieszczadów. To jest 12 km od Leska. To jest budynek tego ośrodka pięknie położony, z pięknym widokiem. Jedno z 2 miejsc w Europie, gdzie szybowiec może startować w sposób grawitacyjny, to znaczy rozpędzając się na zboczu bez napędu. Miejsce z tradycjami, oczywiście budynek z początku wieku mniej więcej tego, natomiast miejsce z tradycjami jeszcze przedwojennymi, tradycje Politechniki Lwowskiej, które gdzieś po wielu, wielu latach przejęliśmy, ale chciałbym tutaj też zwrócić uwagę na to, że współpracujemy z Polską Agencją Kosmiczną i myślę, że na wiosnę już bijemy łopatę pod budowę obserwatorium kosmicznego, które będzie dotyczyło właśnie tak zwanych śmieci kosmicznych. Będziemy elementem międzynarodowej sieci, która takie obserwacje będzie prowadziła i ten kosmos to też obszar, w który gdzieś coraz bardziej śmiało wchodzimy, a z pewnością obszar, który z innowacyjnością kojarzy się w sposób zdecydowany i właśnie lotnictwo i kosmonautyka to wiodąca i bardzo wyróżniająca specjalizacja, inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego. Mamy motoryzację, mamy również informacje i telekomunikacje i jakość życia i te innowacje, które są rozwijane na naszej uczelni, które tu w tymże wystąpieniu Państwu w takiej syntetycznej, skrótowej formie przedstawiłem, wpisują się właśnie w te inteligentne specjalizacje. Staramy się być ważnym motorem aktywności, które rozwijają region, ale bardzo mocno patrzymy też na współpracę. Wiele z tych przedsięwzięć i zagadnień, o których Państwu mówiłem, realizowanych jest w projektach w ramach współpracy krajowej, ale również międzynarodowej i to nie tylko ograniczonej do partnerów europejskich. Ja miałem ze swojej strony tyle. Bardzo miło mi Państwu te kwestie przedstawić. Jak były jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Wspomniał Pan o zastąpieniu tradycyjnych źródeł paliw, źródeł energii, jakimi są paliwa wodorem. Jakby Pan widział być może porównanie dynamiki rozwoju takich jednych z 2 gałęzi wykorzystania wodoru, to znaczy w ogniwach paliwowych i w związku z tym wykorzystaniem jako źródła energii elektrycznej, tak, do ewentualnie zastosowania tejże energii napędzania silników elektrycznych, tak, a ewentualnie w porównaniu do dynamiki rozwoju tego paliwa jako przeznaczonego do bezpośredniego spalania. To jest bardzo dobre pytanie, bo to są 2 takie ścieżki, które się rozwijają
można by powiedzieć, równolegle. W tej chwili więcej widzimy konstrukcji w transporcie, tym co jeździ, opartych na ogniwach paliwowych, a za tych będących de facto elektrycznymi, ale to wszystko będzie zależało od tego, jak efektywne będą tutaj w tym wypadku właśnie te ogniwa paliwowe, ile one wytrzymają. Ale jeżeli popatrzymy na taki obszar transportu, jakim jest lotnictwo, to oni mówią, że zdecydowanie tylko i wyłącznie spalanie wodoru będzie miało miejsce. Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo tu w zdecydowanym kwestii zadecyduje ekonomia, koszty. Zobaczymy, jak te technologie będą się rozwijać. W tej chwili nawet ci, jak Toyota ma swój model Mirai, który jest właśnie napędzany jest samochodem de facto elektrycznym, ale zaczynają badać też intensywnie procesy współspalania wodoru i spalania wodoru, co będzie pokazywało, że to będzie może jakaś działka równoległa, a może będzie tak, że będzie jedno i drugie, jak mamy samochody napędzane gazem i benzyną w tej chwili, prawda? Że będziemy sobie mogli, patrząc na różnorakie uwarunkowania, troszkę wybrać, no bo mamy jeszcze czyste elektryki, które też w tym, znaczy czyste, w sensie, przepraszam, elektryki, które są napędzane poprzez akumulatory, bo one są na tyle czyste, na ile czyste będą technologie wytwarzające prąd, a u nas de facto w związku z tym są to samochody na węgiel, więc już opowiadanie, że one są takie ekologiczne jest co najmniej wątpliwe. I tutaj to jeszcze pewnie trzeci taki nurt, który będzie się rozwijał. Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, ono jest bardzo dobrze postawione, czas przyniesie odpowiedzi, myślę, dyktowane w dużym mierze przez ekonomię rozwiązań rynkowych. Jak ja bym teraz prognozować, to mam wrażenie, że to będą jakieś równoległe ścieżki, z których będziemy korzystać w zależności od preferencji, upodobań, zasobności portfela i tym podobnych. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Nic nie jest przesądzone. Jesteśmy na pewno na starcie, to na pewno bieg długodystansowy z tym wodorem, ale mówiąc właśnie uczestnicząc w wizytach studyjnych tych, którzy to od lat rozwijają, a byłem akurat w czerwcu w najstarszej, najpierwszej w ogóle dolinie wodorowej w Europie, to tam po prostu jest to już bardzo rozpędzone. Pchają w to wszystko, mówiąc kolokwialnie, duże pieniądze i nie będzie od tego odwrotu i kto wie, czy niedługo nasze wyroby nie będą musiały posiadać czegoś w rodzaju certyfikatów tego, że są z zielonej energii i jeżeli tego nie będzie, to będą miały kłopot na rynku. Oczywiście to się nie stanie jutro, pojutrze, ale jesteśmy w hotelu. Ja wczoraj miałem taki sygnał właśnie, takie jakieś drobne spotkanko było branży hotelowej u nas i już się obawiają o liczenie śladu węglowego, jaki niesie za sobą ich funkcjonowanie. Już zdarzają się goście z zagranicy, którzy takich informacji po prostu wymagają w jakichś postępowaniach przetargowych, więc to może spaść na nas wszystko szybciej niż może sobie nawet wyobrażamy. W sensie tego, że konieczności spełniania pewnych wymagań, czy podjęcia, czy wdrażania pewnych rozwiązań. Dziękuję. Deinstaluję.